Szanowni Państwo, właśnie ukazała się moja najnowsza książka, którą zatytułowałem Operacja Czwarta Rzesza. Udowadniam w niej, że scenariusz, w którym przyjęto, że Niemcy całkowicie przegrały II wojnę światową, jest jednym wielkim nieporozumieniem. Było zupełnie odwrotnie. To Niemcy wygrały II wojnę światową i ja tego w swojej książce dowodzę. Z mojej książki dowiecie się również o tym, jakie skutki to zwycięstwo ma nadal dla Polski i całej Europy. Gorąco zachęcam wszystkich do jej zakupienia i przeczytania. W dzisiejszym moim filmie przedstawię Wam postać Leona Kozłowskiego, premiera sanacyjnej Polski, który w czasie II wojny światowej przeszedł na stronę Niemców. Dowiecie się, co było powodem tej jego decyzji. Leona Kozłowskiego uważa się w polskiej historii za najbardziej nieudolnego premiera II Rzeczpospolitej i polityka, który zasłynął z prób ograniczania praw wyborczych Polaków oraz stworzył Berezę Kartuską, obóz dla przeciwników sanacyjnych rządów. Wielu historyków uważa jednak, że zdecydowanie największym grzechem Leona Kozłowskiego była jego dezercja z polskiej armii, zdrada i przejście na służbę hitlerowskich Niemiec w czasie II wojny światowej. Z tego zresztą powodu Kozłowski został później skazany zaocznie na karę śmierci. Taki obraz Leona Kozłowskiego funkcjonuje do dzisiaj w polskiej historii. Tworzeniem takiego obrazu Kozłowskiego zajęli się najpierw ludzie Sikorskiego, a potem po wojnie utrwalili ten obraz komuniści. Warto jednak zagłębić się jeszcze raz w życiorysie tej postaci, aby dokonać jej chłodnej oceny. Leon Kozłowski urodził się w rodzinie ziemiańskiej, w której zawsze angażowano się w działalność polityczną. Uznaniem cieszyła się również kariera naukowa. Zresztą w rodzinie Kozłowskich było wielu profesorów wyższych uczelni. To wszystko miało ogromny wpływ na decyzje i wybory życiowe Leona Kozłowskiego. Przed I wojną światową został członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej, frakcji rewolucyjnej. Gdy podjął studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, wstąpił również do Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego. To właśnie wtedy zetknął się po raz pierwszy z Józefem Piłsudskim. Potem służył w legionach, gdzie zajmował się między innymi agitacją polityczną i werbunkiem, za co później austriackie władze wsadziły go do więzienia. Gdy nastąpił kryzys przysięgowy w legionach, Kozłowski wyjechał do niemieckiej Tybingi, gdzie dokończył przerwane wojną studia historyczne, a następnie obronił doktorat. W pierwszych latach niepodległej Polski Leon Kozłowski kontynuował swoją karierę naukową. W 1920 roku objął katedrę prehistorii na Lwowskim Uniwersytecie i mianowano go wówczas profesorem. Do polityki powrócił dopiero po zamachu majowym Piłsudskiego, ale zanurzył się w niej na dobre dopiero w 1930 roku, gdy został posłem, a wkrótce potem ministrem rolnictwa. Najważniejszy moment w jego politycznej karierze nadszedł dopiero jednak w maju 1934 roku, gdy Piłsudski powierzył mu misję sformowania nowego rządu. Jako premier Kozłowski miał na koncie zarówno sukcesy, jak i porażki. Udało mu się między innymi utrzymać dyscyplinę budżetu, a także zwiększyć wpływy do niego. Sukcesem było również uruchomienie budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego, co zaprocentowało dla Polski w następnych latach. Ale Kozłowski popełnił także wiele błędów.
Jednym z nich było wypowiedzenie przez Polskę procedury odwoławczej do Ligi Narodów, co odebrano wówczas w Europie jako krok sprzyjający Niemcom. Sejmowa opozycja mianowała Kozłowskiego sprawcą największego zła. Tym złem był obóz w Berezie Kartuskiej, w którym pierwotnie mieli znaleźć się terroryści z organizacji ukraińskich nacjonalistów. Jednak bardzo szybko okazało się, że Bereza Kartuska to miejsce dla wszystkich przeciwników sanacji. Tak naprawdę idea utworzenia obozu w Berezie Kartuskiej narodziła się po zamkniętym wykładzie, jaki w czerwcu 1934 roku wygłosił goszczący wówczas w Warszawie dr Józef Goebbels, minister propagandy III Rzeszy. Ten wykład poświęcony był zasadom funkcjonowania niemieckich obozów koncentracyjnych. Tego wykładu uważnie słuchał Leon Kozłowski i to właśnie on miał podsunąć Piłsudskiemu utworzenie podobnego obozu w Polsce, na co marszałek się oczywiście zgodził. Śmierć Józefa Piłsudskiego w maju 1935 roku stała się końcem politycznej kariery Kozłowskiego, który już na zawsze opuścił kręgi rządowe. Wybuch wojny zastał go w Lwowie i tam aresztowało go NKWD po tym, jak Sowieci napadli na Polskę i zajęli nasze wschodnie ziemie. Kozłowski najpierw siedział w więzieniu w Lwowie, a potem zaliczył kolejne sowieckie więzienia – Łubiankę, Lefortowo i Butyrki. Był potwornie bity przez NKWD-stów w czasie śledztwa i stracił oko, ale nie załamał się i nie poszedł na współpracę z NKWD. Na pewno w zestawieniu z innymi polskimi politykami i generałami aresztowanymi przez sowieckie NKWD, jego postawa w czasie śledztwa wyróżniała go zdecydowanie na korzyść. Po zwolnieniu z sowieckiego więzienia w lecie 1941 roku Kozłowski dotarł do Buzułuku, gdzie tworzyła się wówczas nowa polska armia. Tam rozmawiał z generałem Władysławem Andersem, jej dowódcą, a także z polskim ambasadorem w Związku Sowieckim Stanisławem Kotem. Dowiedział się w czasie tych rozmów o szczegółach podpisanego przez Sikorskiego układu z Sowietami i o tym, że Niemcy są już pod Moskwą i kwestią czasu jest ostateczny upadek Związku Sowieckiego. Ale poza tym wszystkim Kozłowski uważał wówczas, że znacznie większym wrogiem dla Polaków niż Niemcy są Sowieci, że z Niemcami można się dogadać. To wszystko miało wpływ na jego decyzję o przejściu na stronę Niemców. Droga ucieczki Leona Kozłowskiego przez niemiecko-sowiecką linię frontu może wydawać się technicznie niemożliwa, a nawet niewiarygodna, szczególnie jeśli uwzględnimy to, że Kozłowski po opuszczeniu sowieckiego więzienia był schorowanym i wycieńczonym człowiekiem. A jednak w listopadzie 1941 roku Kozłowskiemu się to udało. Jak dokładnie wyglądała droga jego ucieczki, tego nie wiemy. W każdym razie po przedostaniu się na stronę Niemców został przewieziony do Wilna, skąd następnie przetransportowano go do Berlina. Tam najpierw przesłuchiwało go Gestapo, potem rozmawiano z nim w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i niemieckim Ministerstwie Propagandy. Nie znamy jednak szczegółów tych rozmów. 14 stycznia 1942 roku odbyła się konferencja prasowa z udziałem samego Kozłowskiego. Wszyscy przybyli na nią niemieccy dziennikarze liczyli na to, że Kozłowski wystąpi na tej konferencji w roli premiera przyszłego polskiego rządu, który będzie współpracował z Niemcami. Ale Kozłowski w czasie tamtej konferencji skupił się jedynie na swoich przeżyciach w Związku Sowieckim.
Tą konferencję relacjonowały potem niemieckie gazety. O tej konferencji pisała podziemna prasa w Polsce. W końcu stycznia 1942 roku generał Władysław Sikorski zlecił wszczęcie śledztwa w sprawie Kozłowskiego, którego oskarżył o zdradę i kolaborację z Niemcami. W rezultacie tego w sztabie polskiej armii w Buzułuku rozpoczął się zaoczny proces Kozłowskiego. W wyniku tego procesu skazano go na karę śmierci, a wyrok został później zatwierdzony przez samego generała Andersa. Tymczasem niemieckie plany wobec Kozłowskiego legły w gruzach, bo ten nie zdecydował się firmować swoim nazwiskiem żadnego przedsięwzięcia ani żadnego dokumentu, który mógłby być dowodem na to, że poszedł na współpracę z Niemcami. Można nawet sądzić, że z upływem kolejnych miesięcy Kozłowski stawał się dla Niemców coraz bardziej problemem. Władze III Rzeszy ostatecznie postanowiły zatrudnić Kozłowskiego w berlińskim Muzeum Etnograficznym, gdzie mógł kontynuować swoje naukowe zainteresowania. Nowa szansa na wykorzystanie osoby Kozłowskiego pojawiła się dla Niemców po tym, jak 13 kwietnia 1943 roku berlińskie radio ujawniło światu odkrycie przez Niemców masowych grobów polskich oficerów w Katyniu. Niemcy potrzebowali wówczas bezstronnego świadka, aby móc wykorzystać propagandowo sprawę Katynia. I Kozłowski do tej roli się dobrze nadawał. Pod koniec maja 1943 roku Kozłowski znalazł się w składzie delegacji, którą Niemcy wysłali do Katynia, aby tam, na miejscu, mogła ona dokonać oględzin miejsca zbrodni. Przebywający w Katyniu Leon Kozłowski udzielił wówczas kilku wywiadów niemieckim mediom. W rezultacie tego w niemieckiej prasie pojawiły się informacje mówiące o tym, że były polski premier Leon Kozłowski był wstrząśnięty widokiem tysięcy niewinnych ofiar stanowiących kwiat polskiej inteligencji. I w zasadzie na tym rola Kozłowskiego w sprawie Katynia się zakończyła. Ale w połowie 1943 roku szala zwycięstwa w wojnie zaczęła przechylać się na stronę Sowietu. Wojna zaczęła coraz bardziej dotykać samą III Rzeszę. Alianckie bombardowania niszczyły kolejne niemieckie miasta. Dotyczyło to również Berlina. 11 maja 1944 roku, po jednym z bombardowań niemieckiej stolicy, Kozłowski zmarł. Nie jest do końca jasne, czy jego śmierć była wynikiem ran, jakich mógł doznać w czasie tego bombardowania, czy też nie wytrzymało wówczas jego schorowane serce. Kozłowski został pochowany przez Niemców na jednym z berlińskich cmentarzy komunalnych. Ale kilka dni przed śmiercią Leon Kozłowski miał napisać oświadczenie i wysłać je rodzinie w Polsce, które potem miało trafić w ręce polskich władz w Londynie. W tym oświadczeniu Kozłowski miał odżegnywać się od współpracy z Niemcami. Czy tak rzeczywiście było? Tego również do końca nie wiemy. W każdym razie po śmierci generała Sikorskiego nowy wódz naczelny, generał Kazimierz Sosnkowski, nakazał ponowne zbadanie sprawy Kozłowskiego. Po jakimś czasie generał Sosnkowski otrzymał ekspertyzę prawną, która podważała wydany na Kozłowskiego wyrok śmierci. Jednak dalszego biegu tej sprawy już nie było. Polski rząd miał wówczas na głowie znacznie ważniejsze sprawy niż ewentualne wznowienie procesu Kozłowskiego. W następnym moim filmie, jaki zostanie wyemitowany 7 stycznia 2022 roku, opowiem Wam o
polskojęzycznych audycjach nadawanych przez brytyjską BBC, które miały ogromny wpływ na postawę w okupowanym kraju. Dowiecie się, czy te audycje rzeczywiście podawały prawdę. Ten film zatytułowałem Tu mówi Londyn. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować panom Dariuszowi Kwoka i Grzegorzowi Łojko, srebrnym patronom kanału Zakazane Historie. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Drodzy widzowie, w przyszłym roku z myślą o Was planuję wprowadzenie innowacji na kanale Zakazane Historie. O ich uruchomieniu będę na bieżąco informował. Z racji zbliżających się świąt chciałbym Wam życzyć dobrych świąt Bożego Narodzenia i dobrego Nowego Roku. Oby ten przyszły rok, 2022, był rokiem pełnym nadziei i obfitości. Wesołych świąt!